Cześć, witam wszystkich na kanale Kanadyjczycy. Dzisiaj mamy sympatycznego gościa ze słonecznej Florydy. Cześć Marta, jak się masz? Cześć Tomek, bardzo dziękuję za zaproszenie. Fajnie, u nas ciepło, pogoda mamy super i zapraszamy na Florydę. Domyślam się, u was gorąco, u nas już się robi coraz chłodniej powoli. Już jest tak, temperatury są w okolicach 25 stopni, więc już jest coraz chłodniej i wieczory też już są coraz chłodniejsze i noce to już nawet do 15 spada, więc Mhm. To są rzeźkie poranki. u nas jeszcze jest tak naprawdę pogoda wakacyjna. Jeszcze można naprawdę korzystać z oceanu, woda jest jak zupa, bym powiedziała. Ale ranki i wieczory również się troszkę schładzają, można już oddychać, można wyjść na pole. Skąd jesteś z Polski, bo mówisz, że na pole właśnie Wiedziałam, że z okolic Krakowa pewnie jesteś, prawda? tak, my wychodzimy na pole, nie na dwór. Więc ja jestem dokładnie z Moszczenicy, koło Gorlic, Małopolska, czyli jeszcze niżej Krakowa. To pewnie wiesz, gdzie jest Jędrzejów. Nie wiem. Między Kielcami a Krakowem. O, nie wiem. Ja jestem tak bardziej w stronę Nowego Sącza. Okej. Tak, jestem w stronę gór, ale góry nie widać, tylko pagórki. Jestem w pagórkowej okolicy. Ja w Krakowie mieszkałem przed wyjazdem, a mieszkałem 2,5 roku w Krakowie, tam pracowałem i już praktycznie z Krakowa już opuściłem Polskę i wyjechałem do Stanów nawet, bo ja mieszkałem na początku w Stanach przez 7 lat w Chicago. Nie na Florydzie, ale w Chicago, tam trochę zimniej. W Chicago. Mieszkałaś? Ja również mieszkałam przez 15 lat mieszkałam w Chicago. O proszę, pięknie. To może nawet gdzieś chodziliśmy tam koło siebie i nie znaliśmy się. gadaliśmy razem w Staropolskiej. Może gdzieś tam na Belmoncie mijaliśmy siebie. Znasz Staropolską? Znam. Kto nie zna? Dokładnie. Ja tam od czasu do czasu bywałem. Niestety już nie ma Staropolskiej, no ale to jest dość popularne miejsce. Tak. Ja tam pracowałem bardzo blisko Staropolskiej, więc dlatego raczej tam za często nie jedliśmy. Najczęściej to w Barbakanie, bo w Staropolskiej to jedzenie jednak nie było, moim zdaniem nie było najlepsze. Widzisz, ja w Barbakanie też jadałam. Często. Także zobacz, jak się drogi czasami schodzą. W Barbakanie było jednak chyba najlepsze to jedzenie. I nawet było dobre. I przynosili to jedzenie, bo tam oni nawet można było zadzwonić i oni nawet dowozili to jedzenie. Tak, i smaczne, i tanie było, i chyba każdy jadł w Barbakanie. Zgadza się. Milenijny był bardzo dobry, pamiętam. Tak, zobacz. Ale chyba już też tej restauracji nie ma. Znaczy raczej chyba na pewno. No, bo tam już się Polacy już opuszczają te tereny. Belmont Central już raczej wszyscy się przenoszą dalej. Migrowali dalej, w inną stronę. Zgadza się. A w jakich miejscach? Mieszkałeś w samym Chicago, czy w jakichś innych miejscowościach? Ja mieszkałam na początku w samym Chicago, na Narragansett i Belmont, ale też później przeniosłam się w stronę Schaumburga i mieszkaliśmy w Bloomingdale. To ja mieszkałem na początku oczywiście też w Chicago. Mój pierwszy w Chicago to był Belmont Central oczywiście, bo tam mój kolega mieszkał, do którego przyjechałem w sumie. Później jeszcze tam ze 2 razy się w Chicago przeniosłem, ale później do Elmwood Park i na samym końcu do Arlington Heights. I już stamtąd tutaj do Ottawy, już tutaj jesteśmy bardzo, bardzo długo. Chociaż teraz mieszkam na obrzeżach Ottawy, ale już teraz Kanada. Teraz już Kanada, nie USA. I gdzie lepiej? W Kanadzie czy w USA? Wiesz co, podobnie. Jeśli nam było tam super, wiesz, tam byliśmy, jeszcze nie mieliśmy dzieci w Stanach oczywiście, to nam się tam, wiesz, bardzo, bardzo dobrze żyło. Teraz przyjechaliśmy tutaj i wiesz, byłaś w Kanadzie? Byłam. Jest podobnie, można powiedzieć, prawda? Nie, jest bardziej europejsko. Przez to, że macie kilometry na autostradach. Samo to jest takie bardziej europejskie. I w ogóle te domki są takie bardziej europejskie. Ameryka ma inne, a USA ma inne trochę te domy, to budownictwo.
Tak, ale w sumie wiesz, są bardzo kraje podobne. No tutaj jeszcze w Ottawie przez ten francuski to się można tak czuć Tak. bardziej europejsko. To niektóre miasta jak Montreal czy Quebec City to już tam naprawdę jak się pójdzie w tą, że tak powiem, na starówkę, to tam naprawdę można poczuć się jak w Europie troszkę. Chociaż to Mhm, oczywiście mhm. nie jest to, co Tak. w Europie, ale jest tak trochę po europejsku. No a tutaj wiesz, ja tu się zawodowo bardzo rozwinąłem, więc wiesz, tutaj też nam się dobrze żyje, więc wiesz. Oba kraje, jak każdy wie, mają swoje plusy i minusy, więc Oczywiście. Tak, żyjemy w super krajach, więc czy Kanada, czy Stany, to nie ma, wiesz, tak. co narzekać. To prawda. Chyba myślę, wydaje mi się, że w większości krajów jest dobrze. Wszystko zależy od naszego podejścia, jakie mamy podejście do tego. Czy będziemy wyszukiwać, co jest złego w tym kraju i się skupiać na tym, czy będziemy raczej cieszyć się dobrymi rzeczami, które mamy wokół siebie. Nieważne, czy to USA, czy Kanada. Pewnie się zgodzisz. Tak, oczywiście i nawet widziałem twoje hasło przewodnie na twojej stronie, które brzmi: razem możemy wszystko. Dokładnie, bo możemy. Możemy, naprawdę. Wymyśliłam to, ten taki tytuł, bym mogła powiedzieć, mojego social media, ponieważ pracuję z wieloma ludźmi i nie jestem w stanie niczego zrobić tak naprawdę w życiu, mówiąc o pracy akurat, którą ja wykonuję w network marketing. Ja po prostu jestem w marketingu takim sieciowym online sama. Nie jestem w stanie nic wybudować. Więc w pewnym momencie zauważyłam, że jeżeli nie otworzę się na pomoc innym osobom, jeżeli nie otworzę się na poznawanie nowych osób, to będę cały czas stała w jednym miejscu. I każda osoba tak naprawdę jest zależna od drugiej osoby i dobrze sobie pomagać. Nawet w taki sposób, jak teraz robimy wspólnie YouTube kanał, prawda? YouTube video. I wspierać siebie nawzajem, bo każdy ma jakieś tam wartości, zalety i wspólnie możemy naprawdę zrobić i osiągnąć wiele. Zgadzam się. Ja powiem ci, przez ten właśnie kanał, który zacząłem, chociaż tak jak ci wcześniej wspominałem, jest to dla mnie bardziej hobby. Jeśli się to kiedyś jeszcze bardziej rozwinie, to będzie fajnie, ale ja po prostu lubię to robić, lubię rozmawiać z ludźmi i często się poznaje bardzo fajne osoby, które mieszkają, oczywiście Polaków, którzy mieszkają w różnych częściach świata i bardzo lubię to robić. Super. A czy możesz coś więcej powiedzieć o tym, czym się zajmujesz, jak wygląda? Ty powiedziałaś, jak to się nazywa? Network marketing, tak? Tak, taka profesjonalna nazwa mojego biznesu to jest network marketing, ale tak naprawdę to jest taki marketing online, bym powiedziała. Bo w dzisiejszym czasie ja będąc i mieszkając teraz na Florydzie, a wcześniej w Chicago, kiedy już również wykonywałam tę samą pracę, ja lubię mieć taką wolność, gdzie ja sobie sama decyduję, kiedy pracuję, gdzie pracuję i z jakiego miejsca pracuję. I fajny przykład jest tutaj, ponieważ rozwinęłam sobie właśnie ten biznes jeszcze mieszkając w Chicago, gdzie tak naprawdę ułatwiło nam to, mojemu mężowi i moim dzieciom, w ogóle naszej całej rodzinie, przeprowadzić się na tą Florydę, na tą moją wymarzoną Florydę, bez tak naprawdę stresu, a jak my się utrzymamy tutaj, a trzeba będzie znaleźć nową pracę tutaj, prawda? A skąd weźmiemy na kolejny, dajmy na to, kolejny payment na dom, czyli kolejny rachunek na dom, prawda? Pożyczkę Tak. spłacić. I mając w dzisiejszym czasie dochód online, gdzie nie jesteś uwiązana do danego miejsca, dla mnie jest to wolność, jest to freedom. Czy to akurat przeprowadziliśmy się na Florydę, kto wie, ile tutaj pomieszkamy, może nam się kiedyś coś zmieni, będziemy chcieli wrócić do Polski. To jest ta opcja, że zabierasz ze sobą to, co już stworzyłaś, tak jak w moim przypadku, zabieram ze sobą i po prostu nic mnie nie trzyma. Także taka praca przez internet, która daje możliwość poruszania się po świecie, bo zabierasz tą pracę ze sobą, ale również daje też dochód pasywny, który tak naprawdę
który, jak to nazwać, jak to fajnie powiedzieć tak prosto. Dochód pasywny to jest coś takiego, że masz dochód, kiedy śpisz, zarabiasz, kiedy śpisz. Chyba najłatwiej to jest tak wytłumaczyć. Czyli Tak. sposób taki, że nie musisz cały czas wkładać swojej pracy, a cały czas na przykład produkt jest sprzedawany, są klienci nowi, prawda? Ktoś wchodzi do biznesu nowy i ja również w tym czasie zarabiam kiedy śpię, bo cały czas ktoś na świecie gdzieś tam kupuje nasze produkty czy też zaczyna współpracę z nami. Zgadza się, bo jest bardzo. Ja trochę interesowałem się affiliate marketing. Mhm. W polsku to się chyba nazywa marketing affiliate. Nie wiem, nie pamiętam jak to się po polsku. Nie wiem, ale po angielsku znam nazwę. Czyli po prostu załóżmy ktoś, polecisz na przykład jakiś produkt, czy załóżmy na przykład płacisz za jakąś usługę online co miesiąc. I na przykład ty polecisz znajdziesz klienta dla tej firmy i ta firma płaci ci załóżmy co miesiąc z tych pieniędzy, które co miesiąc ich nowy klient płaci ci 10%. To jest ten pasywny income, czyli dochód. Można to wytłumaczyć w taki też inny sposób. Teraz affiliating marketing to jest na przykład, że wiele sklepów, takich tradycyjnych sklepów już teraz sobie daje taką opcję. Na przykład jest sklep tutaj w Stanach, gdzie można kupić leginsy, no nie? Getry na ćwiczenia, dajmy na to. Tak. I również mają taką opcję, że ja mogę sobie utworzyć link z ich sklepu i jak ja znajdę klientów którzy kupią oczywiście, nie tylko polecę, tylko którzy kupią te leginsy, to również ten sklep mi wypłaca właśnie jakąś tam marżę. To jest affiliate, tak. Network, to co ja robię, jest innym, troszkę podobne, ale troszkę inne, gdzie tutaj ten dochód pasywny jest z networku, który wybudowujesz, czyli baza klientów, baza osób, które tobie pomagają to budować, że nie jesteś sama z tym. Tak. No, bardzo podobne, troszkę się różni, ale oba fajne. Zgadza się. Tak. Tak, każda opcja teraz zarabiania online jest dobrą opcją. Jest opcją, w którą powinniśmy pójść. Tak, i coraz więcej osób to robi. Teraz ja właśnie, tak jak wcześniej rozmawialiśmy o tym, rozmawiam z wieloma osobami przez właśnie tą serię Emigranci i właśnie widzę, ile ludzi po prostu, ile Polaków pracuje gdzieś, oczywiście z domu, ale nie tylko z Polski, tylko po całym świecie są osoby, które pracują z domu w ten sposób właśnie. To jest super sprawa, nic cię nie trzyma i często właśnie jak z tymi osobami rozmawiam, pytam się, na przykład ktoś mieszka załóżmy na Teneryfie czy Meksyku, czy tam chce zostać, czy to już jest ostatnie miejsce, one mówią właśnie to, co ty wspomniałaś, że mają tą wolność, że nie są pewne, czy tam zostaną a często jest to też spowodowane tym, że chcą zwiedzać inne kraje, pomieszkać trochę tu rok, czy 2 lata, czy trochę więcej i przeprowadzić się do innego miejsca, poznać kulturę. Więc jest bardzo dużo takich ludzi i to jest super sprawa. Tak, jak najbardziej. A ile lat już mieszkasz w Stanach Zjednoczonych? Już 20. Czas mi leci tutaj. Czas leci, naprawdę. Także 20 lat jestem w Stanach. W 2003, tak? Wyjechałaś? W 2000, tak, drugim. Drugim. Bo w pierwszym były wybuchy, ja przyleciałam rok po. To w tym samym czasie co ja. Słuchaj, może nawet tym samym samolotem lecieliśmy. Może, jak jeszcze porozmawiamy dłużej, to może jeszcze więcej się dowiemy. W Barbakanie jedliśmy, Tak. w Chicago mieszkaliśmy, to kto wie. Słuchaj, na pewno nie siedziałaś obok mnie w samolocie, bo ja pamiętam, kto obok mnie siedział, bo jak ja przyszedłem i usiadłem, to siedziała taka Indianka i ona była taka duża, no nie? Dla ciebie to było szok pewnie, co? Szok. Tak, bo czy leciałaś przez Niemcy? Nie. O, to nie lecieliśmy razem. Nie lecieliśmy razem. Ja leciałem z Frankfurtu jeszcze, to był ten Jumbo Jet, to był ogromny ten samolot. Ale pamiętam właśnie tą Indiankę, bo usiadłem koło niej i wtedy jeszcze wypełniało się taką kartę, tak? Tak. I pamiętam do tej pory, co ona wpisała. Ona wpisała Quick Bear. Ale ona na szybko mnie wyglądała, bo ona była naprawdę dużą kobietą. Aha.
Właśnie tak zapamiętałem to jej imię i nazwisko, bo było, wiesz, po prostu Quick Bear, czyli szybki niedźwiedź. I wtedy pamiętam, miałem troszkę, mimo że to był duży samolot, ale podróż miałem ciężką, bo miałem mało miejsca. No, czasami to tak wygląda w samolotach, co nie? Jeszcze ten angielski wtedy Pływamy do Ameryki. tak, mój angielski wtedy też nie był najlepszy, ale jeszcze tam kilka słów znałem trochę, przeważnie z gier komputerowych. Mhm. No widzisz. A ty znałaś angielski, jak przyjechałaś do Stanów? Nie, znaczy chociaż uczyłam się w liceum w Polsce języka angielskiego, ale to jest takie uczenie, że raczej się nie Ja uczy. też. Nikt nie zwraca na to uwagi, nie myśli, że kiedyś może się przydać ten angielski. Faktycznie, żeby człowiek się przyłożył, przynajmniej ja nie zwracałam. Więc przyjechałam, można powiedzieć, bez języka do Stanów. I naprawdę ciekawe historie są z tym językiem, to znaczy z nieznaniem tego języka i jak my, Polacy, możemy sobie świetnie poradzić i naprawdę z tego wychodzą fajne, śmieszne historie. Ja też mam takie historie. Jak chcesz, to tutaj wspomnę. A więc na początku ja sprzątałam w Stanach i później zmieniałam pracę, awansowałam na bycie nianią, bycie opiekunką do dzieci. Jeszcze swoich wtedy nie miałam. I śmieszne jest to, że ja nie umiałam po angielsku, prawda? No nie umiałam po prostu, nie do dogadania się. Hi, bye, how are you? I słuchaj, jakie jaja. Miałam koleżankę, która też opiekowała się dziećmi i mówi: Marta, ty musisz zmienić to sprzątanie na opiekę na dzieciach, to są lepsze pieniądze, jest lżejsza praca, ja sobie jeżdżę po parkach, tutaj z dziećmi chodzę, tutaj wychodzę, no nie, a ty tutaj harujesz na sprzątaniu i poty z ciebie się leją. I ja mówię: no dobra, to co mam zrobić? Nie? I w końcu tak wyszło, że spisałyśmy, to znaczy ona mi spisała całą stronę, co ja mam się nauczyć na interwiu, na rozmowę kwalifikującą, no nie? I ja jako ambitna studentka z Polski po pierwszym roku tak naprawdę wyuczyłam się tego na pamięć, no nie? Wszystko wyśpiewałam płynnie i poszłam na to interview. I po pierwsze ubrałam się jak prawdziwa Polka, biała bluzeczka elegancka, spódniczka taka, jakbym szła przynajmniej do biura, jako sekretarka się tam na rozmowę. Więc po pierwsze to było, pamiętam, śmiały się ze mnie dziewczyny, że no tak, myślisz, że ci teraz przyjmie, jak się tak wystroiłaś. Tutaj tak nikt nie chodzi przecież, no nie? Tutaj wszyscy chodzą w jakichś tam getrach, bluzeczkach i tyle, no nie? A szczególnie jak idziesz o pracę, no nie? Nie chcesz wyglądać za dobrze, o tak, nie chcesz wyglądać za dobrze. No ale śmieszne było to, że weszłam tam, pani mnie przywitała, no nie, zobaczyłam dzieci, no i kazała mi usiąść sobie w pokoju gościnnym, w living room, żeby ze mną porozmawiać. To pomyśl sobie, jak ja się bałam. No, Ja byłam cała jak to się mówi? Rozczęsiona, dziękuję. I ona mówi: to Marta, to powiedz mi coś o sobie. A ja wtedy ulga. A to jak zaczęłam mówić, to nie mogłam zatrzymać się, no nie, z tym, bo wszystko sobie, zapamiętałam z tej kartki, wyryłam, o tak po naszemu powiedzieć, po polsku, wyryłam cały tekst, powiedziałam i dostałam tą pracę. To było takie śmieszne i aż nie do wiary, że jak ktoś mnie faktycznie mógł zatrudnić, no nie, skoro naprawdę ten angielski był minimalny. I później kolejna śmieszna historia. Ci rodzice wychodzili do pracy, no nie, ja byłam z tymi dziećmi i ona mi mówi tak: Marta, czy mogłabyś zrobić dzisiaj dzieciom bagel with raisin? No nie? Ja mówię: sure, wszystko było sure, nie mam pojęcia, co to jest bagel with raisin. To pokazywało, jak ja nie umiałam tego języka angielskiego. Skoro ja nie wiedziałam, co to jest bagel with raisin. Więc za telefon oni wyszli, ja za telefon do tej samej koleżanki mówię: co to jest bagel with raisin? No nie? Ona mówi: to jest ta bułeczka z dziurką z rodzynkami. Tak. Ja mówię: wow. I aż to jest taka moja historia, że aż nie do wiary, że ja dostałam tą pracę i faktycznie dostałam się tam, pracowałam. Przy tych dzieciakach się nauczyłam języka angielskiego.
Mówię jak mówię, nigdy nie jest perfekt, ale jest do dogadania. I co? I bardzo sobie chwalę. No, taka historia, że można teraz opowiadać każdemu dookoła. Zgadza się. Ja też przyjechałem do Stanów, to też uczyłem się po prostu tam, nawet chodziłem gdzieś na lekcje. Kojarzy, może taki był Mahani, on prowadził dla Polaków lekcje. Mhm. Kojarzysz go? Tak? Chodziłaś do niego? Nie. Nie chodziłam tam, ale kojarzę. Mhm. On był taki bardzo, powiem ci, on dość dobrze uczył tego i u niego zawsze trzeba było słuchać i był taki bardzo ostry, ale to dobrze, bo to na pewno się tam dużo u niego nauczyłem też. To ja pamiętam, zaraz jak przyjechałem, też oczywiście po angielsku bardzo słabo, albo tak jak mówisz, znikomy był angielski. Ja wiedziałem, jak powiedzieć węgiel, żelazo, bo to z gier takich się pamiętałem. Z gier miałaś słownictwo. I słuchaj, ja tam zamieszkałem na początku u kolegi i też kiedyś telefon dzwonił, myślałem, że to oni dzwonili. To chyba jeszcze był stacjonarny taki ze słuchawką, wtedy to było 20 lat temu. Mhm. I odebrałem i ktoś zaczął do mnie po angielsku mówić, to ja udawałem, że nie słyszę, że coś jest słabo słychać i odłożyłem. Później ktoś faktycznie tam do tych znajomych zadzwonił i oni mówili, że domyślili się, że ja udaję po prostu, a ja po prostu nie umiałem mówić po angielsku. No, wiele ludzi boryka się z tym problemem nadal. Nawet jak mieszkają za granicą, szczególnie wiesz, jak wygląda Chicago, gdzie Tak. wszystko jest po polsku, wszystko można załatwić po polsku i jest to jeszcze bardziej rozpowszechnione niż lata wstecz, więc tak naprawdę nie potrzebujesz języka. Jeżeli nie znasz, możesz sobie spokojnie żyć, wszystko sobie załatwisz. Jest to dobre, ale też niedobre. Więc wiele ludzi nadal nie mówi, nie włada tym językiem na tyle, co mogliby, powinniby przynajmniej. Zgadza się. Ale cóż, na Florydzie trochę inaczej to wygląda, wiesz? Tam więcej mówi osób po angielsku? Tutaj jednak nie ma takiej Polonii. Nie ma takiej dużej Polonii. Ta Polonia jest stanowczo mniejsza, ale z COVID-em, z pandemią, dużo ludzi, bardzo dużo Polaków się przeprowadziło na Florydę. Wiesz, jak to mówiliśmy w Chicago, nie? Że są te takie rejony, gdzie na początku był to Belmont, Polacy tam mieszkali. Pierwsze to było jeszcze Milwaukee, później Belmont, później tak bardziej tam Harlem, później właśnie Schaumburg, no nie? Tak przechodzimy. To ja się śmiałam, że to teraz jest z Bartlett i z Bloomingdale przeszliśmy na Florydę. Emigrowaliśmy na Florydę. Naprawdę jest sporo Polonii. Oczywiście to nie jest tyle co w Chicago, ale jest naprawdę dużo Polonii. Ja nawet kiedy przeprowadziłam się tu 4 lata temu, to zrobiłam taką grupę na Facebooku Moja Floryda, bo bardzo miałam dużo pytań. Jak tam jest? No nie, czy fajnie, czy nie fajnie? A te aligatory, a te huragany i to wszystkie te pytania. Więc stworzyłam grupę i tak naprawdę zaczęłam pokazywać tę Florydę, jak tu się mieszka. I wiem, że sporo osób również dzięki tym odpowiedziom również się przeprowadziło tutaj, bo tak zobaczyli faktycznie tak od środka, od kuchni, jak ta Floryda wygląda. Tak, i to są chyba takie osoby, które się przeprowadzają, to znają angielski, po prostu nie boją się podróżować i są w stanie, bo to jednak Floryda, tak jak mówisz, to nie jest Chicago, gdzie wszystko załatwisz po polsku, a na Florydzie to już pewnie tak nie jest i tam już nie kupisz już chyba się kupi pewnie dom czy mieszkanie też po polsku na Florydzie, bo na pewno... Są polscy agenci od nieruchomości, są i wiadomo, jak chcesz skorzystać z polskiej pomocy, no to jak najbardziej możesz. Ale no, nie ma tak, że wszystko sobie już załatwisz po polsku. Nie ma. Potrzeba znać ten język angielski i na Florydzie trochę inaczej się mieszka niż w Chicago. Więc jest ładniej, bym powiedziała, jest bardziej zielono, bo jest cały rok zielono. To jest samo to. No nie, i nie ma zimy, nie ma śniegu. Chociaż są tak naprawdę... Czasami mi brakuje po polsku słów, sorry. Są, wiesz, no naprawdę pory roku, no nie tak samo są pory roku i to wszystko też się zmienia, tylko to trochę inaczej wygląda niż w Chicago, ale
Floryda jest bardziej taka amerykańska. Floryda jest bardziej taka amerykańska i warto, najlepiej tutaj się przeprowadzić, jeżeli ma się papiery, jeżeli ma się zieloną kartę. Samo to jest dużą zmianą, ponieważ szczególnie nawet teraz weszło w prawo niedawno na Florydzie, gdzie mogą sprawdzać nielegalnych. To jest coś nowego. Co jest coś nowego i co wielu osobom tak naprawdę poszykowało plany przeprowadzki tutaj. Wiele osób jeszcze chciało się przeprowadzić, ale z tym nowym prawem jednak wstrzymali się i na przykład przeprowadzają się w inne miejsca w Stanach. Tak, ja nawet swego czasu słyszałem, że w Chicago też mogli też sprawdzać to, czy ktoś jest, czy ma papiery, czy nie ma. Też coś takiego. Pamiętam, to już lata temu było, teraz to nie wiem nawet jak to. Ogonki były takie nawet takie. Tak, ja to pamiętam. Tak, zgadza się. Tak. Ale widzisz, bo tam jest dużo, jednak dalej w Stanach jest dużo nielegalnych osób, prawda? A tutaj na przykład w Kanadzie tu się w ogóle o tym nie słyszy, tu nie ma takiej możliwości praktycznej, może możliwość zawsze można zostać nielegalnie, ale tu nie istnieje ten problem, tu nie ma osób, ja nikogo nie znam nawet tutaj z Polaków, kto by był nielegalnie i tu, bo tu jest trochę inaczej. Widocznie jest to inaczej rozwiązane. Tu nic nie załatwisz, żadnych papierów nie dostaniesz, tak jak na przykład Social Security, czyli taki podstawowy dowód. Tak. To tutaj nic kompletnie po prostu i to chyba ogranicza te osoby, że tutaj nie zostają, bo praktycznie nie są sobie w stanie znaleźć pracy. No to prawda. W Stanach już też jest to poblokowane i to już zostało poblokowane tak naprawdę po wybuchach. Czekaj, coś tu słyszę, jakieś ptaszki teraz, jakieś dźwięki dziwne. Ale Poczekaj, zróbmy przerwę, bo faktycznie ja też słyszę taki jest. Aha. Słyszysz to? No, ja to słyszę. Ciekawe, co to jest. Poczekaj, ja sobie zapiszę, że musimy to 26, tam 50, że to muszę wyciąć z naszej rozmowy. Tak jakby cykady były te. Tak jakby cykady nam wleciały, no. Dobrze, że nie tylko u mnie. O, teraz lepiej. Wiesz co, może to jest. Ty jesteś na laptopie, prawda? Na laptopie. Może to jest chłodzi się albo coś? Czekaj. A masz podłączony do prądu ten? Mam. Czekaj, wyjmę. Nie, to nie wyłącz, nie wyjmę. Czekaj, zobaczę tutaj. O, przetrwało. Ale mnie nie słyszysz. Czy słyszysz Słyszę. dobrze? Słyszysz? Tak. Okej, to było u mnie. A co to było? Szwankuje. Wiesz co, tylko ściszyłam i to przestało. No dobra, to lecimy dalej. A jeszcze wracając do tej znajomości języka angielskiego, to ja pamiętam właśnie takie sytuacje, że na przykład gdzieś byłem w banku i widziałem osoby, które na przykład przyszła mama z dziećmi i te dzieci miały tam może 10-11 lat i te dzieci rozmawiały przy tej kasie tam w tym banku zamiast tej mamy. Tego rodzica, zamiast osoby dorosłej. Tak, czyli żeby cokolwiek zrobić, to po prostu ta mama czy tata musiał zabierać te dzieci, aby tłumaczyły po prostu w banku. Niesamowite, prawda? To Tak, jest niesamowite. I to ja przecież pamiętam osoby, które tam były po 20 lat i dłużej i nie mówiły po prostu po angielsku. Tylko wiesz, to oczywiście to już nie ma życia, bo to wiesz, cały czas jesteś uwiązany praktycznie na sprzątaniu i twoje życie cały czas tak wygląda. Mówisz, wspomniałeś sprzątanie. Moja pierwsza praca w Stanach Zjednoczonych. To moja pierwsza była, ja byłem malarzem pokojowym przez 3 miesiące, malowałem mieszkania w środku i domu. Tak jak mój mąż. Kto wie, może malowaliście razem. Ale i długo pracowałaś na sprzątaniu? Na sprzątaniu nie długo. To znaczy długo, tylko również awansowałam na tym sprzątaniu. Więc pierwsze w ogóle ja przyleciałam do Stanów nie myśląc o tym, że ja tu zostanę, bo ja tu już przelatywałam wcześniej kilka lat wstecz, co wakacje do mojej siostry, która mieszka w Michigan.
I również było kolejne lato, prawda? Ja przyleciałam do Stanów i na wakacje, bo ja skończyłam pierwszy rok studiów w Polsce i wiadomo, chciałam wrócić na studia. Ale mój jeszcze wtedy chłopak, teraz już mąż, również dostał wizę i mówi, dobra, i doleciał do mnie, doleciał do mnie. Tak, że tak mu się Ameryka spodobała bardzo, że razem postanowiliśmy, że okej, to zostajemy, nie wracamy na razie na te studia, zostajemy, i tak żeśmy zostali 20 lat. I wtedy trzeba było się utrzymać jako takie dzieciaki, bo to dzieciaki, no nie byliśmy dziećmi tak naprawdę. Potrzeba było znaleźć pracę i pamiętam jak dziś, brałam gazetę, nie pamiętam jak się ta gazeta nazywała. Dziennik związkowy. Pewnie tak, dziennik związkowy, brałam tą gazetę i lecę po tych wszystkich ogłoszeniach, no nie, i dzwonię, wiadomo, po polsku, bo oczywiście dzwonimy po polsku, polska gazeta. Tak. I umówiłam się, że idę do pracy następnego ranka na godzinę 6 rano, ktoś mnie odbiera na skrzyżowaniu, gdzieś tam Harlem, Belmont, gdzieś tam. Ale to jest nie do wiary. To są takie historie, że nikt by teraz nie uwierzył w to, że tak żeśmy żyli, no nie? Tak człowiek radził sobie i tak naprawdę to niebezpieczne było. Zgadza się. Młoda dziewczyna idzie do Vena, białego Vena, spotyka kilka tam Polaków, prawda? Nikogo nie zna, w obcym kraju, bez języka, ja jeszcze bez papierów wtedy. No pomyśleć, Teraz już byś tak nie zrobiła. Teraz już byś nie wsiadła do takiego Vena. No pomyśl, no nie? I słuchaj, i to było takie doświadczenie w moim życiu, że jechałam i same takie panie starsze. Jedna pewnie z 80 lat, jedna z 70 lat, 60 lat, nadymione w tym Venie, że ledwo je widzę tam, tak nakopcone i jedziemy. No i oczywiście ja taki młody smród z polskich, no nie, no to co ja będę robiła? Dały mi taki duży kontraktorski ten odkurzacz, ten kontraktorski taki pomarańczowy. Tak. I ja pamiętam jak dzisiaj, że wiadomo, żadna praca nie hańbi, ale ja miałam swoje ambicje, studentka, młoda dziewczyna, chciała tutaj zwojować Ameryką, a ja się tak naprawdę tutaj styknęłam z rzeczywistością, czyli ze sprzątaniem. No nie? Żeby po prostu się utrzymać, żeby coś zacząć zarabiać i zapłacić za nawet i telefon i za dom, no nie? Jakiś, gdzie tam dom? Za rent. Pokój w basemencie, pokoik jeden, gdzieś tam w piwnicach. Gdzie tam dom? Koło domu nie stało. No i co? I pamiętam jak dzisiaj właśnie to zdarzenie z rzeczywistością, że ja chciałabym zrealizować swoje marzenia, ja chciałam być modelką tutaj w Stanach Zjednoczonych. Ja chciałam mieć tu karierę wielką, a ja tutaj jestem z odkurzaczem wielkim, no nie, na sprzątaniu i co? I pamiętam, jeszcze chodziłam po tym downtown Chicago z tym odkurzaczem wielkim, wstydziłam się, zamiast, wiesz, jako turystka zwiedzać tutaj, fotki robić, to ja po prostu z potem na czole, z odkurzaczem kontraktorskim wśród tych pięknych wieżowców chicagowskich. Także takie były moje początki z moją pierwszą pracą i doceniam to doświadczenie, bo to we mnie wzbudziło taką potrzebę zmiany tego, potrzebę, że ja nie będę sprzątać w tej Ameryce. I to było takie mocne, że ja sobie dałam czas, później się dzieci porodziły, dałam sobie czas, że zanim dzieci pójdą do szkoły, to ja nie będę sprzątać. Nie będzie tak, że jak pani nauczycielka będzie pytać, co mama robi, mama jest sprzątaczką. Nie chciałam tego. Choć, tak jak mówię, żadna praca nie hańbi, ale ja nie chciałam, żeby tak moje życie wyglądało. Więc i tak też zrealizowałam właśnie, spotkałam wtedy osobę, która zaproponowała mi tą pracę z domu, no nie, pracę przez internet i weszłam 2 rękami, 2 nogami, tylko powiedziałam, nauczcie mnie tylko, ja będę robić, ja będę wszystko robić, ja się tego nauczę, bo po prostu nie miałam wtedy żadnej innej perspektywy i wiele osób, myślę, że nadal nie ma, często tkwimy na tym sprzątaniu nadal, bo świetne są pieniądze na sprzątaniu w Stanach, bardzo dobre.
ich godziny są dobre, prawda? Tak. Tylko nie myślimy tak na przyszłość, no, czy chcemy to wykonywać, jak będziemy mieć, tak jak te panie, które były ze mną w Wenie, które miały po 80 lat, 70 i nadal sprzątały i to ciężko sprzątały. Więc to tak musimy się obudzić czasami w pewnym momencie, hej, okej, robię to teraz, super, jest jak jest, ale spróbuj coś innego. Spróbuj sobie to życie tak jakby uścielić, żeby ci było lżej na przyszłość. Przecież nie będziesz miała zawsze siły 20-latki, czy tam 30-latki, prawda? Im jesteśmy starsi, tym chcemy może trochę wolniej pracować, lżej pracować, a jednak to sprzątanie jest ciężką pracą. Więc tutaj taki alarm do wszystkich osób sprzątających, że są sposoby na to, żeby to pozmieniać. Może nie od razu, bo żadna praca, szczególnie jak biznesy takie online, nie zaczniesz zarabiać nie wiadomo jakich kokosów od razu, ale nawet poświęć rok, 2, 3 na wybudowanie czegoś swojego i miej po prostu lepszy byt na tej emigracji, bo jest taka szansa. Także u mnie to tak było z tym sprzątaniem. To sprzątanie, Tomek, to mnie wzbudziło we mnie taki ogień w środku, że ja chyba dlatego właśnie stałam się osobą, która osiągnęła sukces w tym marketingu, bo właśnie to doświadczenie z tym sprzątaniem, które miałam, dało mi popalić i to równo. Nie chciałam absolutnie, żeby moje życie wyglądało tak, jak właśnie tych pań, które ze mną sprzątały właśnie jadąc tym białym venem po Chicago. A słuchaj, czy masz teraz serwis sprzątający? No coś ty. O, czy ja biorę kogoś, zatrudniam? Tak. Zatrudniam. Myślałam, czy ja prowadzę jeszcze może jakiś biznes taki sprzątający, że jestem właścicielem. Nie, ale tak, zatrudniam. I jestem bardzo wdzięczna, ale słuchaj, zatrudniam dziewczynę, którą również uczę tej pracy, którą ja wykonuję. I ona mówi, że daje sobie 5 lat, aby wypracować sobie również ten dochód pasywny, żeby móc również kiedyś nie sprzątać. Także akurat tak się zdarzyło, ale mam pomoc. Czy to jest Polka? Polka. Mhm. Tak. Czyli już tak po prostu wcześniej przez tą pracę już po prostu już nie możesz sprzątać w domu, już wolisz, żeby kto inny to robił i już masz dość tego sprzątania. Nawet nie to, że nie mogę sprzątać, tylko już bardziej układam sobie swój harmonogram pracy mądrzej i zamiast na przykład sprzątać cały dzień, bo bym mój dom pewnie musiała cały dzień zrezygnować z wszystkiego, no nie żeby go wysprzątać, to ja w tym czasie jestem w stanie zatrudnić komuś dać pracę tak naprawdę, jak i również wybudować więcej mój biznes jeszcze. Więc tak mądrzej już patrzę na to, jak układam sobie, jak organizuję sobie ten czas. A teraz o tym wszystkim, co mówiłaś, to ja oczywiście wszystko to pamiętam, o czym ty mówiłaś, bo ja oczywiście też jak pracowałem na malowaniu, to też bardzo wcześnie się wstawało. My nawet zaczynaliśmy pracować o 6 i kończyliśmy o 4, czyli 10 godzin codziennie się pracowało. Mhm. Czyli my z domu czasem musieliśmy wyjechać o 5, bo jeśli wiesz, gdzieś czasem trzeba było dojechać nawet i godzinę, to więc wiesz, musiałem wstawać w 4:30. Dla mnie też to samo wstawanie to był problem na początku oczywiście, ale to o czym mówisz, ja to wszystko pamiętam, te wszystkie białe weny, które są oczywiście do tej pory. Pamiętasz, jak na tym Belmoncie zatrzymywały, jak się jechało do tej pracy już tym wenem, to normalnie tylko widziałaś, jak albo auta weny zatrzymywały się, żeby odebrać kontraktorów, prawda, z jakiejś tam ulicy, albo właśnie weny sprzątające zatrzymywały. To jest nie do opisania. Ja to do tej pory pamiętam. Na każdym rogu stały kobiety i czekały, aż przyjedzie ten wen i zabierze je po prostu do pracy. Ja to do dzisiaj to pamiętam jeszcze. A pamiętasz ścianę płaczu na Milwaukee i Belmont? Tak, to nie dopiero. Na Milwaukee Central, przepraszam. Oczywiście. Tam była stacja Shella i tam też była, to się nazywało ściana płaczu, ponieważ tam wszyscy ci kontraktorzy, którzy nie mieli pracy, to tam czekali i tam... To potrzebował sobie, podjeżdżał po siłę roboczą. Tak, i zabierał ich po prostu do pracy. No, niesamowite, prawda? Tak, ja mam
też podobną historię, jeśli chodzi. Ja też na początku mieszkałem u kolegi, później wynajmowałem jeden pokój, później basement. No tak pieliśmy się do góry. Po basemencie Tak, był tak, garden, dokładnie, każdy. No, każdy. później był garden apartment, czyli my, Polacy nie wiem, czy wiedzą, co to jest, ale to jest taki, bo basement no to jest piwnica, a garden apartment to już jest taka piwnica, ale wkopana tylko w połowie w ziemię. Czyli Ja też mieszkałam w takim garden apartment. to, Tak. to już masz duże okna, już nie masz takich małych okienek tylko u góry, tylko masz normalne duże okna, ale one są na wysokości praktycznie ziemi. Czyli, Niesamowite. czyli dokładnie i później wynajęliśmy u góry na pierwszym piętrze i tak dalej. Później kupiliśmy mieszkanie takie maluteńkie w Arlington Heights i no cała historia. To jest dobry temat na kolejne nagranie. Właśnie, żeby to pokazać, no nie, od czego się zaczynało, jak się mieszkało, no nie, i jak później szło się do góry krokami, bo czasami nawet, a szczególnie młodzi teraz, no nie, nikt by nie uwierzył. I młodzi szczególnie chcą od razu wszystko piękne, ładne, no nie, atrakcyjne. A wróćmy właśnie do naszego startu i zobaczmy, jak faktycznie myśmy wychodzili na ludzi, bym powiedziała. Możemy opowiedzieć teraz tą historię swoim dzieciom, gdzie ja przyjechałem z taką małą, zieloną, pamiętam, walizką. To nawet nie była jakaś taka ogromna walizka, co teraz się jeździ, wiesz, tylko taka mniejsza z $1000. To i tak miałem $1000 w kieszeni. To Miałeś dużo, na bogato. To było na bogato. No. Na bogato, no. Ale daliśmy radę. Teraz właśnie jak patrzę, jak zaczynałem od takiej małej walizki, a teraz ostatni raz przeprowadzaliśmy się 7 lat temu, 8 lat temu, to trzeba brać ten samochód, wypożyczać ciężarówkę, jeździć kilka razy, a wcześniej człowiek z tą małą jedną walizką i też się dało. I dało radę. Dało radę. Tak. A słuchaj, a czy Floryda jest dalej tania, bo wcześniej te nieruchomości tam jednak były dość tanie i dużo ludzi właśnie się tam przyprowadzało. Jak to w tym momencie wygląda? Wiesz co, to jest tak, Floryda ogólnie bardzo podrożała i wcale nie jest, bym powiedziała, tanim stanem, ponieważ przy pandemii wiele ludzi się przeprowadziło. Ludzie kupowali, szczególnie osoby, które miały gotówkę, kupowały sobie domy, nawet nie widząc tych domów tutaj na Florydzie, czy to z Nowego Jorku, czy z Chicago. Ludzie, Polacy, czy przeważnie Europejczycy, bym powiedziała, kupowali sobie za gotówkę ten dom na Florydzie, bo schodziły tak. Po prostu to była sekunda, albo bierzesz, albo nie bierzesz, bo już go nie ma. Tak było jeszcze tak pewnie rok temu. I wiele ludzi się przeprowadziło i wiele ludzi sobie pokupiło pod inwestycje tutaj domy, no nie? I te ceny były tak naprawdę jak na Florydę wysokie, ale porównując je do cen chicagowskich czy to nowojorskich, to były nadal dobre ceny za piękny dom z basenem, no nie? Troszkę trawy koło domu, to ludzie się po prostu rzucali na te domy. Sami my kupiliśmy właśnie dom, bo naprawdę cena była bardzo dobra za taki upgrade życia, bym powiedziała. No nie, naszego domu tam z Bloomingdale, no nie, gdzie tutaj dużo większy dom i basen jeszcze, i Floryda, prawda, i w lepszej okolicy, i szkoły lepsze, wszystko lepsze, no nie? I tak naprawdę cena domu wyższa, ale patrząc, co kupujemy i gdzie, to bardzo taka opłacalna, gdzie my byśmy w życiu takiego domu w Chicago nie mieli za taką cenę. O tak. I co? Ale przyszedł taki czas, że te domy szły do góry. Oferty mieliśmy, żebyśmy nasz sprzedali dom od agentów, bo można było podwójną cenę dostać, ogromne pieniądze dostać, na przykład nawet i 3 razy więcej dostać za nasz dom, w którym mieszkamy, tyle że my nie mieliśmy gdzie mieszkać, gdzie pójść, wszystko było full, nie było gdzie wynająć, a jak były jakieś renty na wynajem, to po prostu były bardzo drogie. Bardzo drogie, więc to się nie opłacało. Więc ktoś jak miał może jakiś drugi dom, no nie, to często ludzie sprzedawali, bo naprawdę to był moment, żeby bardzo dużo zarobić.
Myśmy zostali w tym domu, ponieważ nie mieliśmy innego miejsca, szkoły mamy dobre i nam akurat tutaj bardzo odpowiada, ale teraz znowu schodzi to. Jak domy były na przykład w okolicach, gdzie ja mieszkam, to tak 500 000 w górę wszystko jest, 500 000 mocno w górę, to teraz, wczoraj nawet jeździłam z moim mężem tutaj w okolicy zobaczyć, no nie, poschodziły tak do 300 000. Także schodzi to, albo idzie kryzys, o którym każdy mówi już od lat, że idzie, no nie, i faktycznie, bo coś się zaczyna dziać, bo faktycznie poschodziły te ceny. Nawet na Florydzie są takie miejsca, są takie osiedla, że jeżeli kupisz tutaj dom, także coś się zmienia, bo dawniej tego nie było. Jeżeli kupisz u nas na przykład u danego budowniczego dom, to na przykład dają ci jeszcze golf kart za darmo do domu. Wow. Także takie nowości wchodzą, to znaczy, że coś się dzieje faktycznie na rynku i te ceny są faktycznie niższe. Ale to i my mówimy, Polacy, ale okazuje się, że dla Amerykanów tutaj, którzy mieszkają na Florydzie, Floryda poszła tak bardzo do góry, że ich nie stać tu mieszkać. Niestety. I przeprowadzają się do innych stanów. Na przykład do North Carolina się przeprowadzają, a szczególnie tutaj osoby z Sarasoty, gdzie ja mieszkam, po naszym huraganie w tamtym roku, który przyszedł, który zaatakował akurat tą stronę, stronę Fort Myers, no nie tutaj lewa strona jakby Florydy, Tak. bo insury, ubezpieczenia tak poszły do góry przez to, że ludzi nie stać, żeby płacić te ubezpieczenia takie drogie. Więc to są takie rzeczy, o których raczej się nie słyszy, no nie? Tylko raczej ktoś, kto tu mieszka, to mniej więcej wie, z czym to jest. Także wygląda to tak, że na przykład jeżeli tobie huragan uszkodził dach, bo często dachy były pozdzierane, no nie? Całkiem. Albo w połowie, no nie? I na przykład i dajesz to, że składasz to na insurę, no nie, żeby ci pokryli, to bardzo często wyrzucają cię od razu z insury, no nie, wyrzucają. I ty teraz, żeby znaleźć nową insurę, ubezpieczenie, żeby znaleźć, to mają cię po prostu w garści tutaj, bo po pierwsze nie znajdziesz tak łatwo, no nie, jeżeli na przykład masz założony claim na dach, dajmy na to, a po drugie wszystko jest potrójnie droższe. Więc jak ktoś ma zapłacić 3 razy więcej za ubezpieczenie, to po prostu bardzo często właśnie ludzie się zaczynają wyprowadzać z Florydy. I już to teraz coraz częściej coraz częściej to słychać, że ludzie faktycznie wyprowadzają się z Florydy. Szok. Wow. No. Tutaj coś podobnego się stało 7 lat temu, gdzie zaczęły tu w Ottawie też nieruchomości, ale znowu iść do góry, bo tutaj na przykład Toronto jest bardzo drogie, a tutaj Ottawa zawsze była o połowę tańsza, albo i więcej, jeśli chodzi o nieruchomości, ale gdzieś 7 lat temu, gdzie można było dom kupić za niecałe 400 000, to teraz to przynajmniej 800 000 kosztuje dom. I tak jak mówisz, jest bardzo, bardzo drogo i teraz dla tych wszystkich młodych, którzy kończą studia, jest ciężko cokolwiek kupić, bo są takie, wiesz, ogromne te wysokie ceny, trzeba mieć duży wkład, ten down payment i no jest ciężko, gdzie dawniej ta Ottawa jednak była bardziej przystępna, bo wiesz, naprawdę można za 350 000 można było nowy dom kupić, wybudowali ci nowy, fajny dom, a teraz to od 800 domy to się praktycznie zaczynają i to samo jest z rentem. Za rent też coś normalnego to już tak przynajmniej $2000 miesięcznie trzeba. To bardzo podobne ceny są teraz na Florydzie. No. Tak samo. Mniej więcej trzeba policzyć $2500 za coś normalnego, żeby znaleźć jakieś mieszkanie, townhouse, no nie, rent mówię. Tak. A domy, wszystko zależy też gdzie. Wiesz jak to jest. Jak są dobre szkoły, to wszystko jest droższe. Niestety tak jest. A można nadal taniej znaleźć, ale żyjesz w okolicy nie za ciekawej, więc zależy co chcesz. Ja tu poznałem niedawno Polaka,
który właśnie, on tu już jest bardzo długo w Kanadzie i mówił mi, że też to było gdzieś 10-15 lat temu i kupił właśnie nieruchomość na Florydzie. Mhm. I to, o czym wspomniałaś, gdzie po prostu przez internet podbijało się ceny, wtedy Aha. tak się kupowało i bardzo mu się spodobała w jakimś pięknym miejscu właśnie nieruchomość i on mówi, że nawet za dużo przebił niż powinien Mhm. i później, no i w końcu kupił tą nieruchomość i żona była, mówi, na niego bardzo zła za to, co on zrobił, tam gdzieś nadpłacił może z 5 czy ileś tam tysięcy dolarów. Ale wiesz, to było 15 lat temu, co te ceny były naprawdę nieporównywalne, co jest teraz. I on właśnie mi o tym teraz opowiada, mówi, że teraz się śmieje, bo ten dom to chyba mówi z 5 razy już poszedł na wartości, to jest w pięknym, wiesz, jakimś tam miejscu i jeżdżą tam na wakacje, chyba nawet, nie wiem, nawet chyba tego nie wynajmują, tylko po prostu trzymają to Mają jako dla siebie. dla siebie i tylko jeżdżą tam od czasu do czasu. Więc super sprawa. Tak. Floryda Słuchaj, jest naprawdę bardzo atrakcyjna. tak, Cały już rozmawiamy 50 minut, więc czas bardzo szybko leci, bardzo super się z Tobą rozmawia. A na koniec proszę powiedz mi jeszcze, jakie masz plany na przyszłość? No, powiem Ci, że moim planem na przyszłość jest pomóc większej ilości osób rozwinąć się w swoim własnym biznesie. A jak ma... Czyli tak naprawdę skupiam się na tym, aby pomóc Polakom pracować przez internet, rozwinąć swoje własne biznesy. A osobiście to nie wiem, czy do końca, czy zawsze będę mieszkała na Florydzie. Brakuje mi tu trochę gór i marzy mi się Szwajcaria. Bardzo mi się marzy. Nie wiem, czy raczej nie na cały rok, o tak bym powiedziała, ale fajnie byłoby mieć alternatywę, na przykład kiedyś, jak dzieci podrosną, żeby mieszkać na Florydzie zimą tutaj, kiedy ta temperatura jest taka fajna i super jest, a jednak te gorące miesiące, przenieść się w góry i pochodzić po górach szwajcarskich. Kochałabym. No, to by była super sprawa. No, także to są takie moje plany na przyszłość co do tego, gdzie będziemy mieszkać może i jak funkcjonować. Super, czego Ci bardzo życzę. A jeszcze jedna rzecz, wspomniałaś, że właśnie pomagasz cały czas Polakom rozwinąć swój biznes. I jak się z Tobą można skontaktować, jeśli ktoś by chciał się dowiedzieć? I w ogóle Myślę, że najłatwiej przez Facebook, Marta Omachel, ale też można się ze mną skontaktować przez Instagram czy przez TikTok, więc raczej social media. I też masz stronę internetową, prawda? Tak, mam. Moja strona internetowa to martaomachel.com. Łatwo. Imię i nazwisko moje.com i również tam można wypełnić aplikację, jeżeli ktoś chce się skontaktować. Chętnie porozmawiam z Wami, wytłumaczę Wam, jak wygląda nasza praca, jak w ogóle pomagamy Polonii w budowaniu swoich właśnie takich biznesów. Jako coś dodatkowego na początku, a kto wie, może kiedyś się przerodzi takie coś, tak jak u mnie, w moim przypadku, jako tak naprawdę taki styl życia. Super. To wszystkie te linki oczywiście damy w opisie, jeśli by ktoś był zainteresowany. Dziękuję. Bardzo miło mi było z Tobą porozmawiać. Naprawdę kupę dobrych wspomnień tutaj wyciągnęliśmy sprzed wielu lat. Dokładnie. Fajnie porozmawiać o Chicago i o tym, co tam się bardzo działo i jak tam wyglądało życie. O tych początkach. To jest nie do wiary. Zgadza się. Super. Bardzo Ci dziękuję i może jeszcze kiedyś nagramy jakiś update, może za rok czy za 2 lata. Zobaczymy, co się u Ciebie dzieje. Może już się będziesz ze Szwajcarii łączyła. Może będę w Szwajcarii, kto wie. Moje dzieci jeszcze potrzebują kilku lat, żeby tu szkoły pokończyć, więc jeszcze mi to potrwa. Ale ja prawdopodobnie będę chciała Ciebie zaprosić na mój podcast. Mam podcast My American Dream i chciałabym Twoją historię usłyszeć. No super. Dobrze, możemy porozmawiać zawsze. Nie ma problemu. Ja już znam Twoją historię teraz. Tak, teraz ja poznam Twoją. Ty posłuchasz mojej. Super. Wielkie dzięki, Tomek. To ja dziękuję i do następnego razu. Dziękuję. Dziękuję. Był to kolejny odcinek Emigrantów. Jeśli Wam się podobają nasze odcinki, prosimy o subskrybowanie naszego kanału. Do następnego razu. Pa, pa.